Szacowany okres zwrotu dla tej inwestycji to między 2 a 3 lata. Rata leasingowa może być nawet niższa niż oszczędności, które ten magazyn generuje. Taki magazyn właśnie pełni wiele różnych funkcji dotyczących aktywnego oszczędzania lub nawet zarabiania pieniędzy w sposób pasywny na takim urządzeniu. Magazyny w przypadku wielu producentów dużo lepiej działają w PowerPoincie niż w rzeczywistości. Czy magazyn energii może się zwrócić w 2 lub 3 lata? Dzisiaj jesteśmy w sanatorium Gracja w Ciechocinku i postaramy się pokrótce przybliżyć Wam ten temat. Dzień dobry, ja nazywam się Maniecki Adrian, szerzej znany jako Cwaniak Energetyczny. Dzisiaj jesteśmy w sanatorium Gracja w Ciechocinku, a moim gościem jest... Andrzej Grześ, wiceprezes zarządu RENPRO, spółka obrotu energią elektryczną. Andrzej, jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o firmie RENPRO. Jaką rolę pełniła w tej inwestycji? RENPRO to przede wszystkim spółka obrotu specjalizująca się w obrocie energią pochodzącą z źródeł odnawialnych, w większości pochodzących z elektrowni wodnych, ale obsługujemy każdą z dostępnych technologii na rynku w Polsce przez wiatr, biogaz, fotowoltaikę, a na końcu wodór. Specjalizujemy się w obsłudze elektrowni wodnych i zarządzaniu zasobami energii w polskim systemie, w szczególności magazynami energii. Powiedz mi, bo na rynku mamy kilkadziesiąt, jak nie kilkaset producentów magazynów energii. Dlaczego akurat Pixie w tym miejscu i w ogóle? W tym miejscu wybraliśmy Pixie z kilku powodów. Magazyn świadczy przynajmniej 3 usługi. Mimo że mały magazyn, to przy problemie, z którym spotkał się nasz klient, czyli problem mocy zamówionej i rozbudowy przyłącza, przede wszystkim jest strażnikiem mocy. Po drugie, świadczy usługę magazynowania energii dla potrzeb wybudowanej stacji ładowania samochodów elektrycznych, a po trzecie, jeśli jeszcze pojemności w danym cyklu, w danym dniu wystarcza, świadczy usługę arbitrażu. I stakujemy te usługi patrząc w tej kolejności, czyli strażnik mocy, stacja ładowania, obrót energią dla potrzeb arbitrażu. Jakbyś mógł rozwinąć tą myśl i każdą z tych 3 funkcji opisać trochę bardziej. Proszę bardzo. Pierwsza funkcja, czyli zarządzanie magazynem dla potrzeb strażnika mocy. Nasz klient borykał się z problemem rozbudowy przyłącza. Budynek sanatoryjny, który cały czas się rozwija, rozbudowuje i remontuje, wymagał coraz większego zapotrzebowania szczytowego. To powodowało, że dzisiejsze przyłącze o mocy 105 kW było niewystarczające. Jego rozbudowa jest kosztowna i długotrwała. Wymagała przede wszystkim przejścia z niskiego na średnie napięcie. Mimo ograniczeń lokalnych, mimo tego, że ten czas rozbudowy jest konieczny do przeprowadzenia całej inwestycji, zaprojektowania nowego przyłącza na średnim napięciu, jego wybudowania, oszacowaliśmy razem z klientem, że to nie będzie inwestycja optymalna i postanowiliśmy doradzić klientowi, aby zainwestował w magazyn energii. Ten magazyn o mocy 50 kW powoduje, że nie ma dzisiaj przekroczeń mocy takie, jakie były, a były znaczne, bo to były koszty około 8-9 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli można to traktować, że te przekroczenia całkowicie zniknęły, czy one się Można traktować to w ten sposób, że te przekroczenia właściwie zginęły i dzisiaj zamiast myśleć o rozbudowie tego przyłącza i podniesieniu mocy zamówionej, myślimy o obniżeniu mocy zamówionej, ponieważ poza faktem, że magazyn stał się realnym strażnikiem mocy, wydarzyło się jeszcze coś, czego jakby nie docenialiśmy. Przede wszystkim klient zyskał dużo większą obserwowalność swojego zużycia i świadomość zużycia, mając dokładny pomiar
na przyłączu, dokładny pomiar na magazynie i dodatkowo na poszczególnych sekcjach obiektu sanatoryjnego, uzyskał dużo szerszą wiedzę i nauczył się pracować tym magazynem. To nie jest tylko kwestia kupić taniej i sprzedać drożej, ale również ułożyć cały proces produkcyjny, czy w tym wypadku proces utrzymania obiektu, w którym prawie ciągle przebywa 300 osób. I to jest pierwsza, najważniejsza funkcja tego magazynu i właściwie był projektowany, był dobierany pod to wymaganie. Prawdopodobnie mógłby być delikatnie większy, natomiast ponieważ te oszczędności rosną w taki logarytmiczny sposób, to największe oszczędności uzyskaliśmy dzięki właśnie ograniczeniu mocy zamówionej, a tak jak wspomniałem, za chwilę obniżeniu mocy zamówionej, ponieważ takiej nie potrzebujemy. A co z tym ładowaniem samochodów? Bo coś powiedziałeś, Tak. ale nie ukrywam, że ja przyjechałem elektrykiem i rozumiem, że będę miał możliwość dzisiaj naładowania swojego Tak, samochodu. ponieważ magazyn pracuje dla potrzeb mocy zamówionej, ale również klient ma wybudowaną stację ładowania samochodów w sieci partnerskiej, jednej z największych polskich sieci stacji ładowania, to w ramach arbitrażu wewnętrznego i utrzymania jakiejś części pojemności tego magazynu dla potrzeb stacji utrzymujemy tam pojemność magazynu po to, żeby w godzinach, kiedy energia jest najdroższa, a potencjalnie kiedy pojawi się klient na stacji ładowania, to żeby ten bufor był rozładowany z magazynu, a nie z sieci, kiedy energia jest najdroższa, bo powinienem powiedzieć, że zarówno stacja ładowania samochodów, jak i cały obiekt sanatoryjny jest rozliczany w ramach kontraktu dynamicznego. Okej, taryfy dynamicznej tak zwanej. No, nie do końca, ponieważ taryfa dynamiczna to taryfa G. Tutaj mamy taryfę C i po prostu kontrakt jest taki, który uwzględnia ceny dynamiczne dla naszego klienta, ponieważ profil produkcji energii, profil zużycia energii w tym wypadku jest bardzo zbliżony do profilu cenowego w Polsce. No to ten magazyn świadczy tą trzecią usługę właśnie arbitrażu, która ma spowodować to, że wtedy, kiedy zużycie w tym obiekcie jest największe, to obciąć szczyt, a jednocześnie, kiedy są jeszcze zapasy na przyłączu, doładować się po to, żeby w godzinach popołudniowych, kiedy ceny są najwyższe, móc się rozładować, a kiedy nadal zużycie tutaj występuje znaczące. Wspominałeś jednak o dwóch funkcjach Pixii. Jaka jest druga? Tak, poza kwestią modularności Pixii doceniamy kwestie związane z integracją. Tak jak wspomniałeś, na rynku jest wielu producentów magazynów i wielu z nich deklaruje bardzo szerokie możliwości integracyjne. Praktyka jednak pokazuje, że to, że ktoś ma w karcie katalogowej napisane Modbus, to często na tym się to kończy i dzisiaj, żeby taki magazyn rzeczywiście zintegrować z narzędziami zarządczymi spółki obrotu w taki sposób, żeby mieć pełen ogląd rynkowy tego magazynu, bo RENPRO odpowiada za przede wszystkim ekspozycję rynkową tego obiektu, tego magazynu, no to potrzebny jest partner, który potrafi odpowiednio zintegrować to z narzędziami, które do tego służą i zarządzanie nie polega na tym, że o godzinie 10:30 dowiemy się, jakie są ceny na rynku dnia następnego na jutro i odpowiednio ustawimy harmonogram pracy. To zagadnienie jest dużo bardziej szerokie i dotyczy całego procesu prowadzenia obrotu energią elektryczną w takim magazynie, planowania jego pracy, ale też uwzględnienia tego, co się dzieje dzisiaj na rynku. Przypominam, że mamy nie tylko rynek dnia następnego, ale mamy rynek dnia bieżącego, rynek bilansujący. Koszty bilansowania potrafią dzisiaj zabić niejednego i należy Ile one uwzględnić... wynoszą tak orientacyjnie?
Koszty bilansowania zależą od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, w jaki sposób grafikujemy pracę takiego magazynu i czy plan pracy jest wykonywany. To jest właśnie zaleta sprawdzonych partnerów, to znaczy magazyn wtedy, kiedy ma działać, to działa. Praca magazynu i jego zarządzanie nie polega na tym, że sprawdzamy dzisiaj, jak tanio, o której godzinie będzie tanio jutro, a o której drogo, tylko polega na tym, żeby w całym procesie uwzględnić wszystkie interesy stron, czyli w tym wypadku, tak jak wspomniałem wcześniej, stakowanie usług, ale również kwestie rynku bilansującego i pozycji spółki obrotu. I takie koszty mogą wynosić dla magazynu 10 zł za megawattogodzinę, ale mogą wynosić 100 czy 150 zł za megawattogodzinę, a w tym wypadku można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że sky is the limit. W takim razie może przejdźmy do konkretów. Czas zwrotu z inwestycji w tym konkretnym miejscu, czyli w Sanatorium Gracja w Ciechocinku. Szacowany okres zwrotu dla tej inwestycji to między 2 a 3 lata. To dość szybko. Tak, dość szybko, bo tak jak wspomniałem, stakujemy tutaj usługi świadczone przez ten magazyn, czyli strażnik mocy, czyli zabezpieczenie energii dla potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz arbitraż wewnętrzny. Powiedziałbym, że w tej kolejności one są od najbardziej do najmniej przychodowe, to znaczy strażnik mocy i nie kupowanie, nie przekraczanie mocy zamówionej przez klienta to rzecz, te oszczędności są największe i odpowiednia stacja ładowania czy arbitraż odrobinę mniej. Natomiast te 2-3 lata uwzględniają wszystkie te usługi i tak jak zauważyłeś, uwzględniają przede wszystkim specyfikę tego obiektu i profil zużycia, który tutaj jest. Dla innej lokalizacji tego typu, dla innego magazynu może to wyglądać zupełnie inaczej. To zależy od wielu czynników, doboru magazynu, partnera, tego jak magazyn pracuje i czy pracuje, ponieważ my jako RENPRO zarządzamy magazynami od kilku lat, no i niestety magazyny w przypadku wielu producentów dużo lepiej działają w PowerPoincie niż w rzeczywistości. Ten magazyn działa w rzeczywistości tak jak w PowerPoincie. Czyli mogę powiedzieć, że jeżeli mam wolne środki, mam zdolność kredytową, to spokojnie te środki mogę zainwestować w magazyn energii tego rodzaju. Nie. Dlaczego nie? Dlatego, że nie jesteś jedynym, który na taki pomysł wpada. A to oznacza, że takich magazynów będzie w krótkiej perspektywie bardzo dużo. Bardzo dużo mocy magazynowych w Polsce się buduje. Bardzo dużo powstaje projektów, moim zdaniem nie do końca przemyślanych. I stopa zwrotu z wielu magazynów nie będzie tak wysoka jak tutaj. Ponadto nie tylko magazyny takie jak te, ale w szczególności wielkoskalowe, świadczą innego rodzaju usługi systemowe, czy za chwilkę będą świadczyć tak naprawdę, a to oznacza, że pojawi się za chwilę na rynku bardzo duża podaż tego typu usług i dlatego potrzeba znaleźć klucz dla każdego z magazynów, jaką on ma usługę świadczyć. Przestrzegam przed takim podejściem, nazwijmy to inwestora fotowoltaicznego, który mając wolne środki, zdolność kredytową wybudował farmę. No i my dziś widzimy jako spółka obrotu, jak takie instalacje zarabiają, a właściwie jak nie zarabiają. I wydaje się, że magazyny mogą powtórzyć tą ścieżkę. To inwestycje dużo trudniejsze niż fotowoltaika, choćby ze względów integracyjnych, choćby ze względów trudności usług, które mają świadczyć, bo przecież same w sobie nic nie produkują. I to niestety nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że możesz to zrobić spokojnie. Możesz to zrobić, ale trzeba być dużo bardziej ostrożnym niż w przypadku źródeł wytwarzania.
W takim razie jako spółka obrotu, powiedz mi, gdzie widzicie potencjał zastosowania tego rodzaju magazynów energii? W dwóch miejscach. U odbiorcy i u wytwórcy. U odbiorcy, czyli tak jak w tym miejscu, tam gdzie mamy przekroczenie mocy, tam gdzie mamy profil zużycia korzystny z punktu widzenia profilu cen energii w Polsce i taki, który może spowodować dodatkowe oszczędności w odbiorze u klienta na miejscu. I z perspektywy wytwórcy uważamy, że skończyła się w Polsce taki tryb wytwarzania energii monotechnologiczny, to znaczy jedno źródło wytwarzania i wszystko, co wyprodukujemy, oddajemy do sieci. Dziś niemal wszystkie bez wyjątku, czy małe, czy duże instalacje są przynajmniej na etapie projektowym doposażane w magazyny, które mają świadczyć różnego rodzaju usługi. A przypomnę, że dziś mówimy o usługach systemowych, czyli dostawcy usług bilansowania, a za chwilę o usługach elastyczności, które będą nabywać operatorzy sieci dystrybucyjnych. Elastyczność to słowo, które przychodzi mi na myśl, myśląc o tych magazynach, z tego względu, że chyba nie widziałem tutaj w sanatorium instalacji fotowoltaicznej. Czy to błąd, czy ta instalacja może dopiero powstanie, bo rozumiem, że magazyn zintegrowany z instalacją musi być. Nie, ten magazyn nie jest zintegrowany z instalacją i tu klient nie planuje takiej inwestycji, ponieważ, tak jak wspomniałem, profil zużycia energii w tym obiekcie jest bardzo korzystny względem tego, jak wygląda profil cen energii w Polsce i skoro inni wybudowali instalacje fotowoltaiczne i spowodowali spadek zużycia, spadek cen na rynku w czasie, kiedy tą energię produkują, to tutaj nie widzimy potrzeby doradzania klientowi budowania instalacji, która tak naprawdę ograniczy tylko część kosztów dystrybucyjnych, nic więcej, a spowodowałaby konieczność rozbudowy tego magazynu do większej pojemności i mocy. Widzimy, że ten, mimo że nieduży magazyn, te oszczędności znacząco dzisiaj podniósł i instalacja fotowoltaiczna tych oszczędności tak dużych jak ten magazyn nie da. A dlaczego ta instalacja fotowoltaiczna spowodowałaby konieczność zwiększenia mocy tego magazynu? Żebyśmy mogli rozłożyć jej generację na profil zużycia energii, uwzględniając to, gdzie ta instalacja może być zainstalowana i jak duża może być, to potrzebowalibyśmy zwiększyć pojemność tego magazynu, a pojemność nie jest za darmo, więc po pierwsze musielibyśmy wydać pieniądze, czy inwestor musiałby wydać pieniądze na to, żeby tą instalację zaprojektować, wybudować, uzgodnić, uruchomić. Po drugie, zintegrować z tym magazynem, a po trzecie, żebyśmy z tej generacji realnie mogli skorzystać, potrzebowalibyśmy zwiększyć pojemność magazynu po to, żeby tą generację można było rozsądnie rozłożyć na piki zużycia, które tutaj występują. Powiedz mi, jak często zdarzają się i czy są częściej możliwe ceny ujemne na rynku? Ceny ujemne w przypadku tego magazynu zdarzyły się kilkukrotnie i magazyn to również wykorzystał. Czyli jest to pozytywne zjawisko dla posiadaczy magazynów. Jest to pozytywne zjawisko dla posiadacza magazynu energii, jest to pozytywne zjawisko dla odbiorcy energii elektrycznej, jest to bardzo niepozytywne zjawisko dla posiadacza źródła wytwarzania energią. Natomiast profesjonalny uczestnik rynku sobie z takimi rzeczami radzi i przedsiębiorstwo obrotu jest po to, żeby tak przygotować strukturę kontraktu, żeby ceny ujemne jak najmniej dotykały wytwórcę energii, a jak najbardziej, żeby mógł wykorzystać to odbiorca. Moim kolejnym gościem jest Dariusz Kowalczyk, dzień dobry, witam Państwa. Darku. Powiedz nam dzisiaj kilka słów może o firmie Pixie. Pixie jest norweskim producentem magazynów energii. Firma wywodzi się z Norwegii, z pięknej miejscowości Kristiansand. Tam działa R&D.
Firma od 2018 roku funkcjonuje jako Pixii, natomiast korzenie historii sięgają 1971 roku, kiedy firma Eltek stworzyła pierwszy zasilacz służący do zasilania telekomunikacji i potem firma ewoluowała. W 2014 roku część zasilania dla telekomunikacji została sprzedana do tajwańskiej firmy Delta i kilka lat później powstała firma Pixii, która zajmuje się systemami magazynowania energii. Darku, w takim razie powiedz nam, czym wyróżnia się producent magazynów Pixii wśród konkurencji? Taka pierwsza podstawowa zaleta, która odróżnia Pixii od innych magazynów, to jest modularność. Modularność i niskie napięcie. Co to jest modularność? Modularność, czyli każdy magazyn składa się z takich dwóch części. Pierwsza to jest falownik, czyli urządzenie, które przetwarza prąd zmienny na prąd stały, i bateria, która tą energię magazynuje. I teraz jeżeli spojrzymy na falowniki, to w magazynie Pixii każdy falownik działa niezależnie i w jednym magazynie tych falowników może być nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt. Magazyny są mocy 3 kW. Z tych takich malutkich falowników możemy zbudować magazyny nawet do 6 MW. Także to jest wyróżnik taki, że nie mamy jednego dużego PCS-a, tylko dużo małych falowników. A jakbyś mógł naszym klientom wytłumaczyć, co to jest PCS? PCS Power Conversion System, czyli generalnie falownik. Kolejnym wyróżnikiem Pixii jest praca na niskim napięciu, praca magazynu energii na niskim napięciu. Napięcie bezpieczne dotykowe 48 V, które powoduje, że magazyn jest zdecydowanie bezpieczniejszy od konkurencji i zdecydowanie pewniejszy i niezawodniejszy od konkurencji. Ponieważ przy niskim napięciu baterie są łączone równolegle. Każda bateria działa niezależnie i w przypadku uszkodzenia którejś z baterii tylko ta jedna bateria przestaje działać, natomiast wszystkie inne pracują normalnie. W przypadku konkurencji i technologii wysokonapięciowej, w przypadku uszkodzenia którejś z baterii w szeregu, cały magazyn przestaje działać. Także jeżeli chodzi o niezawodność i dostępność energii, Pixii jest zdecydowanie numerem 1 na rynku. Powiedzieliśmy sobie o bezpieczeństwie, a może wspomnijmy coś o czymś równie ważnym, czyli o cyberbezpieczeństwie. Bardzo dobre pytanie. Cyberbezpieczeństwo jest w tej chwili bardzo istotnym tematem, ponieważ ataki hakerskie nasilają się. Widzimy co chwilę praktycznie w mediach informacje, że ktoś padł ofiarą ataku hakerskiego. Pixii przykłada bardzo dużą rolę do cyberbezpieczeństwa. Nasze systemy są projektowane w Europie przez europejskich inżynierów. Nasze centra danych są też w Europie i zlecamy zewnętrznym firmom badanie naszych systemów na zgodność ze standardami europejskimi, m.in. NIS2 i tak dalej. Więc mamy tutaj pewność, że magazyn nie ulegnie atakowi i będzie działał niezawodnie. Jakbyś mógł w jednym, dwóch zdaniach powiedzieć, jakie są skutki takiego ataku hakerskiego? No, skutki mogą być bardzo groźne, od chociażby wyłączenia zasilania całego obiektu. Jeżeli to jest fabryka, firma, taki cyberatak może sparaliżować działalność, po prostu wyłączyć zasilanie całej firmy. Więc jest to bardzo krytyczne. Czyli jest to bardzo istotna funkcja, o której warto wspominać i ją podkreślać. Tak, jest to bardzo istotna funkcja. Od niej zależy bezpieczeństwo energetyczne i to nie tylko firmy, jak również całych państw, ponieważ mieliśmy sytuację blackoutów chociażby w Hiszpanii, który nie do końca jest zbadany i nie znamy tak naprawdę przyczyny, a też słyszeliśmy o sytuacjach, kiedy chiński producent wyłączył kilkaset, kilka tysięcy nawet falowników przez jakiś tam błąd w programie. Wspomniałeś, że firma Pixii jest to firma pochodząca z Norwegii, a czy produkcja tych magazynów pochodzi również z Norwegii, czy może została gdzieś przetransferowana? Produkcja jest na Słowacji, w Liptowskim Mikulaszu. Zapraszam widzów bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zobaczyć, jest taka możliwość. Zapraszamy. Niektóre produkty są produkowane w Polsce.
I jeden z inżynierów głównych R&D też jest Polakiem, także w Pixii mamy też polski akcent. Wszystko fajnie, jak klient posiada środki własne. Gorzej sytuacja wygląda, gdy tych środków faktycznie nie ma. Czy są jakieś możliwości, czy Pixii przygotowało dla swoich klientów jakąś formę finansowania? Tak, to jest bardzo ważny punkt, ponieważ w tej chwili biznes nie ma pieniędzy i jako Pixii rozumiemy to. Współpracujemy bardzo blisko z norweskimi funduszami, więc jeżeli są duże projekty, umożliwiamy finansowanie ze środków norweskich. Współpracujemy także z funduszami norweskimi, które od 3-4 kwartału tego roku mają się pojawić w Polsce. O, to bardzo ważna informacja. Tak, będą to dofinansowania, dotacje i preferencyjne pożyczki, także też będzie można skorzystać z takich środków. Oprócz tego oferujemy leasing, współpracujemy z mBankiem, z mLeasing, więc klienci, którzy chcieliby już zakupić magazyn, mogą skorzystać z preferencyjnych warunków mLeasingu i wtedy często z oszczędności na rachunkach, jak tutaj w Sanatorium Gracja, gdzie ten stopa zwrotu z inwestycji jest poniżej 3 lat, rata leasingowa może być nawet niższa niż oszczędności, które ten magazyn generuje. Przenosimy na chwilę nasze studio nagrań do miejsca montażu tego magazynu. Darku, może powiedz kilka słów o tym, co mamy tutaj zainstalowane jeszcze raz, jakiej jest pojemności, jakiej mocy i dodaj może kilka słów o funkcjonalności. To jest magazyn 50 kW, 50 kWh, zabudowany w szafie outdoorowej, czyli zewnętrznej, która może pracować w temperaturach od minus 30 do plus 50 stopni, czyli w polskich warunkach klimatycznych. Szafa pełniszczelna, jak widzicie, ona stoi na zewnątrz, bez daszku, bez osłon. Możemy sobie teraz przejść do otwarcia tej szafy. Szafa ma wszystkie urządzenia do chłodzenia, do grzania. Tutaj mamy wentylację, ogrzewanie. Szafa jest izolowana, także zużycie energii też na podgrzewanie, na wentylację jest minimalne. I teraz tak, z czego się składa? Tutaj możemy sobie otworzyć osłonkę. Górna część to są falowniki, czyli inwertery, urządzenie, które przetwarza prąd przemienny na prąd stały. To jest taki modulik 3,3 kW. Jak widzicie, wyciągnąłem go w sekundę. W tej chwili cały system działa nadal z mocą zmniejszoną o 3,3 kW. Można ten system skalować, rozbudowywać w czasie pracy. Czyli jedna taka półka, 3 moduły, to jest 10 kW. Więc jeżeli ktoś potrzebuje magazyn 20 kW, 30, 40 do 50, to można to w czasie pracy rozbudowywać, zwiększać moc. Poniżej mamy miejsce na baterię i tutaj też podobnie 50 kWh pojemności. Baterie są połączone równolegle, czyli każda z nich pracuje niezależnie. Pracują na napięciu bezpiecznym, 48V dotykowym, więc tutaj spokojnie wszystko jest zaizolowane, nie ma niebezpieczeństwa, że dotkniemy jakiejś części pod napięciem. Moduł możemy włożyć z powrotem, zamknąć część. Niezależnie, czyli Stosunkowo. mam rozumieć, że w sytuacji jakiejś awarii czy chwilowej niedyspozycyjności jednego modułu, cała pozostała reszta pracuje. działa. Czyli załóżmy, że jeden z tych modułów bateryjnych się uszkadza, tracimy 5 kWh, 45 cały czas działa. W takim przypadku odłączamy przewody, wyciągamy jeden moduł bateryjny, zastępujemy go nowym. Oczywiście przy podłączaniu musimy się upewnić, że napięcia są podobne, state of charge baterii jest podobny, ale można to w czasie pracy bezproblemowo zrobić. I mózg całego systemu, czyli Pixie Gateway, taki mózg, który nadzoruje pracę wszystkich Pixie Boxów, monitoruje wszystkie parametry, monitoruje parametry baterii i przez port Ethernet i w tym przypadku tutaj router 4G komunikuje się z serwerami i w tym przypadku magazynem steruje RenPro i RenPro zadaje parametry, kiedy ten magazyn ma się ładować, kiedy taryfy są, ceny energii są niskie, kiedy są wysokie, wtedy ma się rozładowywać. I
Podstawowe funkcje tego magazynu, czyli w tym przypadku strażnik mocy, peak shaving, też jest kontrolowany za pomocą tego gatewaya. Także gateway też przez Ethernet komunikuje się z licznikiem, który jest podłączony na zasilaniu całego obiektu. Licznik przekazuje do gatewaya informacje i na tej podstawie gateway steruje całym magazynem. Dobrze, a powiedz mi, w sytuacji, gdyby klient chciał dostawić drugi taki magazyn, czy jest to skomplikowane, czy w tym miejscu jest to możliwe, jak to by wyglądało? Tak, tutaj jest przewidziane nawet miejsce na drugi magazyn obok. Słyszymy, że uruchomiły się wentylatory. W momencie, jak drzwi się otworzy, żeby wentylatory nie hałasowały, wyłączają się. Tutaj jest miejsce na drugi magazyn. W cokole jest miejsce na przejście kablowe, czyli łączymy sobie jeden magazyn z drugim. Czyli takie kolejne plug and play, które tak naprawdę dokładnie. moglibyśmy podłączyć w takim samym, bądź też nawet krótszym czasie, bo instalację już mamy poprowadzoną. Czyli Instalacja już jest, więc czas dołożenia kolejnego magazynu, myślę, że to jest 2-3 godziny, łącznie z podłączeniem przewodów, z komunikowaniem, ustawieniem, także jest to bardzo szybkie. Maksymalnie tych szaf w zasadzie nie ma ograniczenia w ilości szaf. Największy magazyn energii, który Pixii zbudowało, jest w Niemczech i jest to 6 MW, także tych szaf tam jest kilkaset. Tam są troszkę inne szafy, ponieważ to jest 50×50. Mamy też portfolio produktów dla magazyn jakiejś konkretnej XL. firmy? Mogę zapytać, dla jakiej? Dla Deutsche Telekom. Aha, czyli dosyć znana firma. To dosyć znana firma. Tak. Dosyć znana, duża. To nie jest jedyny magazyn, który dla nich zbudowaliśmy. Tych magazynów jest już kilka albo nawet kilkanaście i kolejne są w trakcie realizacji jeszcze większe. Zaczynali od magazynu 1 mega i potem stopniowo coraz większy. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Produkt sprawdzony, można działać dalej. Tak, produkt sprawdzony przynosi oszczędności, generuje zyski, więc jakby możemy to skalować, tak? Moim ostatnim gościem jest dzisiaj, Janusz Urbański, właściciel firmy Altel. który odpowiada za montaż, konfigurację i przyłączenie magazynu Pixii do sieci. Janusz, powiedz mi, czym właściwie zajmuje się Wasza firma oprócz magazynów energii, bo zakładam, że to jest część Waszej działalności. Tak, Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów. nasza firma powstała w 1995 roku i wywodzi się z bezpieczeństwa elektronicznego obiektów. Cyberbezpieczeństwa. Nie cyberbezpieczeństwa, właśnie bezpieczeństwa takiego fizycznego, ale elektronicznego, czyli zajmowaliśmy się dozorowaniem obiektów. Ewoluowaliśmy w kierunku firmy o pełnym spektrum teletechnicznych rozwiązań w rynku i od 2 lat działamy bardzo prężnie właśnie w rynku elektroenergetycznym, właśnie stricte pod kątem magazynowania energii, widząc w tym po prostu niesamowity potencjał. Powiedz mi, jak przebiegał montaż? Czy spotkałeś jakieś problemy podczas montażu? Czy było wszystko ok? Nie. Jest to bardzo wdzięczne urządzenie do montażu. Jest to taki magazyn typu all-in-one. Wszystko znajduje się w jednej obudowie. Tutaj przedstawiciel firmy Pixii, Darek, opowiadał o tym, jak budowa jest modułowa tego urządzenia, zarówno pod kątem falowników, jak i modułów akumulatorów. Konfiguracja, wsparcie ze strony Słowacji, wszystko na miejscu, szkolenia dla firm wdrażających, także pod tym względem wszystko w jak najlepszym porządku. A mogę zapytać, jeżeli oczywiście to nie jest tajemnica firmy, Proszę. ile trwa taki montaż od A do Z, łącznie ze szkoleniem, cały proces, jak to wygląda? To jest kwestia już nie samego montażu, ale całego procesu podłączenia się do właściwego miejsca przyłączenia takiego magazynu. Tutaj z uwagi na to, że jest to budynek dosyć stary, mieliśmy jakieś tam przeboje z przechodzeniem przez różne ściany, przejścia, brak rzutów, więc same prace takie stricte, bardziej energetyczno-budowlane trwały 2 dni. Sam magazyn to jest 1 dzień, konfiguracja z testami, no to powiedzmy 4., 5. dzień ewentualnie. Okej, a powiedz mi, Oczywiście łatwość przyłączenia mogłaby sprawić, że ten proces się nam zamknie w 2 dniach. konfiguracja, bo to brzmi tak poważnie. Na czym polega konfiguracja takiego magazynu? Komputer, enter i generalnie dużo dzieje się w tym interfejsie webowym. Konfigurujemy właśnie wszystkie usługi, z których klient tutaj korzysta. Klient tutaj korzysta głównie jako magazynu, jako strażnika mocy, strażnik mocy jako funkcja priorytetowa. Jeżeli nie potrzebujemy pilnować przekroczeń, to w tym momencie magazyn działa sobie jako arbitraż na potrzeby własne, czyli na autokonsumpcję. Czyli nie? czyli I w dobrze, ten sposób nam oszczędza też rachunki faktur.
Czyli dobrze rozumiem, że klient tak naprawdę też w pewnym sensie może decydować o funkcjonalności tego magazynu? No, klient generalnie świadomy jest tego, dlaczego w ogóle się na zakup magazynu decyduje. My też jako firma przygotowujemy taką prezentację dla klienta w ogóle, jakie funkcje pełni magazyn energii, czym on tak naprawdę jest, bo nie jest to urządzenie tylko do backupu, jak się niektórym wydaje i jeszcze nie daj Boże się tam spali przy pierwszej lepszej okazji. Taki magazyn właśnie pełni wiele różnych funkcji dotyczących aktywnego oszczędzania lub nawet zarabiania pieniędzy w sposób pasywny na takim urządzeniu. I to klientom uświadamiamy i odzew z rynku jest fantastyczny. Montaż takiego magazynu, biorąc pod uwagę moje doświadczenie, to chyba jest początek drogi, bo jeszcze mamy przed sobą etap formalny. Jak on wygląda? Czy on trwa długo, krótko? Czy są jakieś pewnego rodzaju przeszkody, które trzeba przejść? To zależy od wielkości takiego magazynu, bo Okej. im magazyn jest większy, tym tych formalnych spraw jest więcej. Wchodzą nam wtedy różne zgłoszenia, projekty, które musimy zgłaszać, bo jeżeli magazyn w ogóle podlega pod zgłoszenie na projekt budowlany, no to tutaj mamy tą całą ścieżkę formalną, która już trwa zgodnie z jakimiś tam procedurami administracyjnymi nawet do kilku miesięcy. Natomiast tu w przypadku takich magazynów właśnie jak Pixie w tej wersji małej, no to jest to prosta sprawa. Prosta sprawa, czyli to trwa Tutaj to zgłoszenie, jeden dokument Tak, i dokładnie, mamy po dokładnie, temacie? Dokładnie, Okej, czyli tak naprawdę tak, takie plug and play. tak jest. Drogi widzu, dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo. Jeśli przyniosło Ci ono jakąkolwiek wartość, będę bardzo wdzięczny za pozostawienie pod nim kciuka w górę. Jeśli czujesz, że temat, który tutaj poruszyliśmy, może dotyczyć właśnie Ciebie, zachęcam Cię do bezpośredniego kontaktu właśnie ze mną. Wszystkie potrzebne informacje i linki znajdziesz w opisie pod filmem. Wszelkie pytania, uwagi oraz Wasze doświadczenia związane z tym tematem są oczywiście mile widziane również w sekcji komentarzy. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Pozdrawiam, Cwaniak Energetyczny.